Hej, hej! Pierwsze przymrozki już dawno za nami, więc najwyższy czas na kopanie dali. W tym odcinku pokażę Wam, jak kopię, jak czyszczę i powiem, jak przechowuję karpy dali, tak żeby na przyszły rok, na wiosnę bez problemu wsadzić te same karpy do ziemi. Zapraszam do oglądania, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam kliknąć ikonkę subskrybuj, tak żeby nie przegapić następnych filmów. Do wykopania zostały mi dwie dalie z rabatki. Mróz, który je ściął, był tak mniej więcej tydzień temu. One od tej pory sobie tak stały, już takie usychały powoli, już takie uschnięte. W nocy nie było minusowych temperatur, więc też nie musiałam się jakoś mega spieszyć z ich wykopywaniem. No ale już zostały mi tylko dwie, więc chcę ten temat z daliami zakończyć, później je wyczyścić i spakować do przechowywania na zimę. Nie wzięłam dzisiaj wideł. Zawsze wykopuję widłami, bo to jest trochę bezpieczniejsze. Te bulwy, wtedy nie jest tak łatwo te bulwy uszkodzić, natomiast poradzę sobie też szpadlem, po prostu bardzo naokoło je obkopię. W pierwszej kolejności ścinam te suche łodygi. Warto je ściąć tak na wysokość maksymalnie 10 cm, nie ma sensu zostawiać więcej, bo one mają w sobie dużo wody, a ta woda później powoduje, że karpa gnije, jeżeli dobrze nie zostaną wysuszone. Zacznę od tej większej dali. Bardzo delikatnie naokoło muszę ją obkopać. Widłami byłoby łatwiej. Zapomniałam o nich. Ale szpadlem też się da. Delikatnie naokoło wzruszam tę ziemię. O Jezus, prawie mi się zabiła. Delikatnie. Najlepiej starając się tutaj tak złapać, żeby nie wyrwać tych łodyg. Potrząsam. Dużo zbitej ziemi, ale widzę, że karpa ładnie urosła. Jeszcze ta druga. Tu jest mniejsza karpa, ale też dalia jest mniejsza. Bo to jest taka dalia karłowa. Nie zauważyłam w zasadzie, że ona taka jest. W sensie z opisu nie rozpoznałam. Nie przeczytałam opisu, jaka ona jest wielka, rośnie. A jeden kartofelek się urwał, ale to nie szkodzi. I wsadziłam ją na rabatkę. A ona na tej rabatce tak tutaj, znaczy ładnie wyglądała, ale nie pasowała w stosunku do pozostałych dali, więc po prostu na przyszły rok, jeżeli mi ładnie przezimuje, to wsadzę ją do donicy. Zabieram te dwie dalie do szklarni, położę je do góry nogami i będą się suszyć. To myślę, że jest takie ładne słońce, to nawet mniej niż tydzień, bo tak zazwyczaj suszę około tygodnia, w zależności od pogody. Teraz jest bardzo ciepło, więc myślę, że za 2-3 dni ta ziemia na nich będzie już taka sucha, że będzie można ją strzepać. Natomiast te, które już trzymałam w szklarni jakiś czas, już wcześniej je wykopałam, teraz właśnie będę je czyścić. Przysunęłam sobie wszystkie moje dalie do stanowiska czyszczącego. I słuchajcie, jeżeli mam taką karpę, która tutaj ma bardzo dużo ziemi, takiej powbijanej, no to pierwsze, co muszę zrobić, to tą ziemię wytrzepać. To jest ważne, żeby tutaj tej ziemi za dużo nie było, ponieważ ona później jest wilgotna, łapie wilgoć bardzo szybko ta ziemia podczas przechowywania na przykład dali. I dalie tutaj w środku, jeżeli tutaj będzie w środku wilgoć, to one zaczną gnić. Więc przez zimę nie dadzą rady przetrwać.
Niektórzy wykopują z ziemią i takie przechowują i też im się to udaje. Mi się nie udawało, więc wolę sobie wyczyścić je całkowicie, tak żeby tutaj wcale nie było ziemi. Ciężko jest wyczyścić ziemię w tych karpach, które są takie mega zbite. Natomiast w niektórych, o, tak jak tutaj, to ta ziemia praktycznie sama wypada, bo już jest dobrze osuszona i tutaj już w zasadzie nie muszę nic dodatkowo kombinować. Kolejnym krokiem jest obcięcie wszystkich korzeni, tych suchych, takich długich, cienkich, a także pozbycie się ewentualnych na przykład takich bulw, które są oderwane, zgniłych bulw, które ewentualnie tutaj by mogły wpływać później na jakość tej karpy. Wszystko dobrze obcinamy. To odrośnie na przyszły rok. I tak samo, jeżeli nie skróciliście wcześniej łodek, skracamy je teraz. Krótko. Teoretycznie tak wyczyszczoną karpę mogłabym odłożyć do przechowywania, natomiast trochę mi szkoda takiej wielkiej bulwy, ponieważ spokojnie z tej jednej w przyszłym roku może powstać, myślę, że nawet z 4 mniejsze, więc biorę się za dzielenie tych karp. Niektóre karpy dzieli się bardzo łatwo, bo one po prostu same się rozchodzą. Wystarczy złapać za łodygi i dosłownie delikatnie je pociągnąć i one same się rozdzielają. Nawet nie trzeba nic ciąć. Nieraz są bardzo mocno poskręcane, więc można sobie tutaj poprzesuwać te karpy. O, i następna. I tutaj mam jedną. Tutaj może coś jeszcze się uda. Ja zawsze wolę tak dzielić jak najbardziej naturalnie, tak jak ta sama karpa by się podzieliła. Widzicie, jak musiałam wykręcić? O, ale jest. Następna. Wow, to jeszcze będą ze 2. Tutaj mam 2 takie łodygi i one spokojnie jeszcze stworzą 2 karpy. Proszę bardzo. Kolejne karpy, więc z jednej powstało 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolejnych karp. No i teraz je czyszczę. Przy czyszczeniu dali, czy w ogóle przy cięciu roślin, bardzo ważne jest, żeby dezynfekować narzędzia, którymi się to robi. Ja mam taki środek w sikatorze akurat do dezynfekcji. Natomiast można też takie sekatory wkładać w bardzo mocny alkohol albo w denaturat. One się wtedy zdezynfekują. A robi się to po to, żeby nie przenosić bakterii i wirusów na kolejne karpy. Na przykład, jeżeli pierwsza karpa, którą bym cięła tym sekatorem, byłaby zakażona, to każda kolejna poprzez to, że robię rany ostrzem, też mogłaby być chora. Także to jest akurat bardzo ważny aspekt tych zabiegów pielęgnacyjnych. Dzielenie karp nie jest koniecznością, bo nie trzeba tego robić. Można wsadzać całe takie bulwy później z powrotem do ziemi. Natomiast uważam, że trochę nie ma to sensu, ponieważ co roku ta bulwa będzie się coraz bardziej rozrastała i coraz bardziej. I też z tego, co się orientuję, to kwietnienie takich niepodzielonych bulw jest trochę gorsze, więc warto co roku, no może chociaż co 2 lata zrobić taki podział karp.
po którym otrzymamy więcej roślin, bo jeżeli z jednej karpy mam 7 kolejnych dali, a z takiej karpy one spokojnie na przyszły rok, jeżeli będą dobrze odżywione, dobrze podlane, zbudują z powrotem taką wielką karpę. Więc akurat jeśli chodzi o dalie, tutaj jest odnawialność tych karp jest naprawdę bardzo duża. Tutaj się zbudują nowe te kartofelki, więc nie trzeba się bać, że nic później z tej dali nie będzie, bo ona naprawdę się odbuduje. Bardzo często ogrodnicy pokazują też, że taką karpę małą można dzielić na takie pojedyncze kartofelki i te pojedyncze kartofelki też jak najbardziej urosną i stworzą karpę. Natomiast ja tego nie robię, ponieważ uważam, że takie pojedyncze kartofelki po pierwsze dużo gorzej się przechowywują, one szybciej obsychają, chyba że są bardzo dobrze zabezpieczone. Można też owijać je folią spożywczą i wkładać do przechowywania. Ja tego nie testowałam. Troszkę się tego sposobu obawiam, jeśli chodzi o wilgotność. Natomiast jeżeli myślę są dobrze wysuszone, to nic im nie powinno się stać, jeżeli są w folii spożywczej. No natomiast ja tak nie robię, bo nie potrzebuję aż tak dzielić tych karp. Po drugie, dzieląc na takie pojedyncze bulwki, trzeba bardzo dobrze to zrobić, ponieważ tutaj nie można tej główki, tej piętki urwać, nie można tutaj sobie karpy tej bulwy urwać tutaj, tylko trzeba zachować ją razem z tą częścią, ponieważ z tej części wyrośnie nowy pęd. Więc to dzielenie na takie pojedyncze kartofelki jest możliwe, no natomiast to często też robią już tacy doświadczeni ogrodnicy, doświadczeni farmerzy kwiatowi, którzy później umieją po prostu te dalie przechowywać i sobie dobrze z nimi radzą. I trzeci powód, dla którego ja tak nie robię, to jest ten, że w ciągu sezonu bardzo dużo trzeba będzie włożyć energii w to, żeby te karpy dobrze później rosły, bo one potrzebują dużo składników odżywczych, dużo podlewania, dużo dbania o to, żeby zbudowały taką karpę znowu dużą, ponieważ jest to możliwe i nawet z nasionka dalie zbudują taką dużą karpę, no natomiast trzeba je właśnie dobrze odżywiać podczas sezonu, nie można ich tak wsadzić w ziemię i zostawić, tylko trzeba po prostu dbać o to, żeby miały co jeść i o to, żeby miały z czego tą karpę budować. Dlatego ja sobie zostawiam takie średnie karpki, nie mniejsze, nie większe, różne, w zależności od tego, jak karpa da mi się podzielić. Czasem rozcinam sekatorem, jeżeli coś tutaj mi nie chce się podzielić. Nie płaczę też, jeżeli poszczególne jakieś bulwki się pourywają, ponieważ i tak później dużo ich będzie. Te rany, które powstały po dzieleniu karpy, warto jest wysuszyć, czyli ja zostawię te karpy jeszcze na 1 dzień, zanim włożę je do przechowywania, żeby one dobrze obeschły i warto zasypać je mączką bazaltową, no bo mączka bazaltowa dodatkowo tutaj wpłynie trochę na zabezpieczenie tych ran, żeby żadne patogeny i bakterie tutaj nie wniknęły teraz do tych karp. Jeżeli mam tutaj taką brzydką część i to jest zeszłoroczna bulwa, ona tutaj też jest podgnita, to ja ją po prostu odrywam. Tutaj i tak nic z tego nie będzie, bo z tych zeszłorocznych bulw one i tak obumrą, natomiast tutaj w tym przypadku w ogóle nie była ona tutaj potrzebna. Nie mam żadnego sprawdzonego sposobu na oznaczanie karp, natomiast teraz wymyśliłam sobie, że po prostu będę zapisywać ich nazwy na takich drewnianych patyczkach, mocno przewiązywać gumką, recepturką i dobrze ją tutaj przymocowywać. Nawet nie tylko łapiąc za łodyżkę, ale nawet za karpę. No, to wszystko mi się rozplątało. No, czyli nie jest jakiś to super trwały sposób. Spróbuję jeszcze raz. Dobra. Teraz się trzyma. O, tutaj złapię tak. No i tak oznaczoną karpę odkładam. Można też zapisywać
Można też zapisywać nazwę po prostu na poszczególnych kartofelkach, ale wtedy warto oznaczyć co najmniej 2, bo one mogą się później też obłamać. Wkładając do przechowywania to też jest takie dość, ten sposób nie jest jakiś bardzo pewny i nawet ciężko jest cokolwiek w ogóle napisać, bo ta wierzchnia warstwa tej skórki na kartofelkach tych, tutaj coś mogę, nie, to wszystko się zdziera. No, także myślę, że można też takie po prostu plastikowe opaski zakładać na każdą z tych karp, ale ja nic specjalnie pod tym kątem nie kupowałam. Miałam takie patyczki, mam gumki, recepturki, więc oznaczam to po prostu w ten sposób. I ja tak przygotowane karpy wkładam do kartonu, wykładam dodatkowo jeszcze dno kolejnymi kawałkami kartonu, tak żeby przy przenoszeniu to dno nie odpadło. Wkładam karpy tutaj i zasypuję je perlitem. Perlit jest dobry do przechowywania dali, ponieważ on absorbuje wilgoć, nawet tą z pomieszczenia, jeżeli w pomieszczeniu jest bardziej wilgotno, i te dalie w nim nie gniją. Natomiast minusem perlitu jest to, że właśnie przez to, że absorbuje wilgoć, może te dalie trochę wysuszać. I w momencie, kiedy tak jak na przykład ja, macie dość ciepłe pomieszczenie, za ciepłe jak na przechowywanie dali, no to trzeba będzie w środku, powiedzmy, zimy sprawdzić, jak wyglądają te karpy. W ogóle warto sprawdzać tak mniej więcej co miesiąc, jak one w trakcie tego przechowywania wyglądają, czy nie gniją. Jeżeli gniją, to trzeba wyrzucić te zgniłe. Natomiast jeżeli wysychają, no to trzeba już wtedy zrobić akcję reanimacyjną. Mi się udało tak w zeszłym roku zreanimować kilka karp. Dosłownie nie przechowało mi się chyba z 3 czy 4 już takie naprawdę bardzo wyschnięte, ale to też ze względu na to, że ja mam po prostu za ciepłe pomieszczenie, bo w moim pomieszczeniu jest około, tak myślę, że 12-13 stopni, czasem nawet trochę chłodniej, w zależności od tego, jak bardzo zimno jest na dworze. Jeżeli z kolei ciepło jest na dworze, no to ta temperatura w moim pomieszczonku też idzie do góry. I niestety, ale jest za ciepło, ponieważ dalie powinny być przetrzymywane w takiej temperaturze od 1 do maks 10 stopni. To jest takie najlepsze, czyli piwnice, garaże, ale takie, gdzie temperatura nie jest na minusie. Na minusie nie może być absolutnie, chyba że one są dobrze zabezpieczone. Na przykład jeszcze można włożyć styropian do takiego kartonu, albo w ogóle przechowywać je w takich styropianowych pudełkach, to wtedy też mogłyby nie przemarzać. Natomiast, no mówię, ta temperatura przechowywania jest bardzo ważna i jeżeli jest optymalna, to dalie ani nie zgniją, ani nie wyschną. A jeszcze co do samego perlitu, to polecam kupować duże opakowania, bo jest to najbardziej ekonomiczne i starcza na długi czas. Ja w zeszłym roku kupiłam olbrzymią pakę i będę ją wykorzystywała jeszcze w tym roku. Wykorzystywałam ją do wszystkich wiosennych wysiewów, także to się opłaca. Przez to, że dalie zostały podzielone, łatwiej będzie się je przechowywać. W taki karton zmieści się więcej karp, niż gdyby były w całości. Będę musiała weryfikować ich stan, ponieważ te karpy są właśnie takie średniaczki, niektóre są mniejsze i one bardziej są wtedy narażone na przesychanie. Więc będę po prostu sprawdzała, a jeżeli działoby się z nimi coś takiego niepokojącego, bardzo by wysychały, to wtedy takie karpy można zamoczyć w wodzie, nawet na 24 godziny, po czym wysuszyć i z powrotem odłożyć do przechowywania. Taki trochę Tetris. Dzisiaj zostawię jeszcze te karpy w szklarni, tak żeby te rany po cięciu dobrze obeschły. Natomiast jutro zabiorę je do domu i zasypię perlitem, tak żeby wypełnił cały karton. Biorę się trochę za sprzątanie i wszystkie te bulwy wyrzucam. Wrzucę je na kompost. One się ładnie rozłożą, zrobi się z nich nawóz.
Jak widzicie, sporo jest odpadu i takich pojedynczych bulw, które nie mają tutaj żadnego oczka na górze. Także wszystkie idą do wyrzucenia. To już wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wy przechowujecie karpy przez zimę. Czy może traktujecie dalie jako kwiaty jednoroczne i na wiosnę przyszłego roku wsadzacie nowe zakupione karpy? Chętnie poznam Wasze odpowiedzi, a tymczasem pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i kliknięciu dzwoneczka, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. A dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem.